No, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Jest to kolejny odcinek, w którym trochę sobie porozmawiamy o efektach gitarowych. Efekty gitarowe nie są jakimiś rzeczami, które się straszliwie bardzo dobrze ostatnimi czasy klikają, ale jest to temat bardzo ważny, o którym trzeba rozmawiać. Jest to temat, który trzeba poruszać i generalnie, no, myślę, że raz na jakiś czas coś o jakichś efektach gitarowych warto wrzucić tutaj, wrócić. Natomiast co my dzisiaj tutaj, szanowni państwo, mamy? No jak widzicie, tutaj jest całe oto grono. Wy je widzicie co prawda po tej stronie, ale ja je mam po tej stronie, taki oto cudak. Całe oto grono 4 efektów od firmy Nux z serii Core 2. Seria Core zawsze wyróżniała się tym, że nie był to nigdy jeden efekt, tylko w jednym małym opakowaniu, w jednej małej kosteczce było tych efektów kilka. Troszeczkę jest ta seria odświeżona. Odświeżona jest chociażby przez to, że można ją podłączyć do USB, jest troszeczkę inny wygląd, no i generalnie jest tak, że no nie da się ukryć, że już nawet patrząc sobie na pudełeczko od tych efektów, to na swój sposób mamy takie wrażenie, że jest to taka seria trochę bardziej, wiecie, pro, taka trochę bardziej deluxe nawet. Tutaj jest nawet napisane Core Deluxe, Core Image, Core Deluxe Reverb Pedal. No ten mam akurat właśnie od Reverbu. W tej serii, jak widzicie, no jest wiele tych efektów. Ja mam 4. Mam Metal Core'a, który odpowiada za 3 brzmienia metalowe. Mod Core, czyli różne brzmienia efektów modulacyjnych. Time Core, czyli różnego rodzaju delaye i pokrewne delayom, i Verb Core, czyli opcja taka, która no, nazywa się reverbem. Więc no, w każdym z tych mamy kilka różnych efektów. Te wszystkie efekty przestrzenne posiadają 8 trybów różnych ciekawostek. Jeśli chodzi o Metal Core'a, mamy 3 rodzaje efektu Distortion. Jeden jest oparty o Mesa Boogie, jeden jest oparty o Firemana, czyli o Friedmana, a trzeci jest oparty o Diesla VH4. Czy to gra dokładnie tak jak te efekty? Może nie do końca, ale no mamy 3 różne rodzaje przesteru, które się od siebie różnią. Jak zauważyliście tutaj, jeżeli chodzi o tego Metal Core'a, mamy potrójną korekcję barwy, gain i master, czyli to, co tak naprawdę w distortionach być powinno. Tutaj już jest po 4 gałeczki, a tych gałeczek nie jest 5, z czego jedna gałeczka w każdym z tych efektów przestrzennych odpowiada nam za wybór trybu tego efektu. Właściwie mając taki zestaw, przester do grania metalu, można też znaleźć, pewnie jest taki troszeczkę lżejszy od nich, też w zielonym kolorze, bardziej overdrive'owy efekt, ale no w zależności od tego, co gramy, ale właściwie mając 4 takie efekty, mamy cały arsenał wszystkiego, co jest potrzebne do zarówno tworzenia różnych dziwnych brzmień, do tworzenia normalnych brzmień gitarowych, do wykorzystywania tego w sposób klasyczny oraz do, mówię, znalezienia sobie różnych tam ciekawych opcji typu, wiecie, no jakieś takie straszne chore na przykład dźwięki. Na samym końcu pobawię się wszystkimi tymi efektami, grałem sobie na nich godzinę, chyba nawet może i dłużej. Wytnę z tego to, co jest oczywiście najlepsze i najprzyjemniejsze i takie, co się da słuchać. No ale sprawdźmy sobie w tym momencie, co tutaj tak naprawdę jest. Więc tak jak powiedziałem, Metal Core, 3 efekty przesterowane. Jeżeli chodzi o Mod Core'a, mamy 8 trybów. No i klasycznie gałki Rate i Depth, które są w efektach modulacyjnych, plus ta gałeczka Tweak, która no, jest takim dodatkowym jakimś tam parametrem. No, czasami dodatkowo również ten efekt posiada, jak tutaj widzicie, pętlę efektów, czyli możemy w tą pętlę efektów włączyć jeszcze dodatkowo różne inne rzeczy. No i mamy tutaj, zajrzę sobie mamy takie, wiecie, w pudełeczku są instrukcje, czasami zaglądam do tych instrukcji, czasami nie. Czekajcie, bo tu mam jedną, gdzieś położyłem, tu położyłem inne. Patrzcie, nawet te instrukcje, jak sobie otwieramy, to nie jest to zwykła taka karteczka, tylko mamy do czynienia z taką instrukcją, która jest zapakowana w taką kopertę. No naprawdę idzie to w kierunku
jakichś tam efektów premium. Zobaczmy sobie, co tutaj w tej instrukcji pisze, jeżeli chodzi, jest napisane, w sensie, jeżeli chodzi o tego mod core'a. Tu mamy mod core, czyli modulację Deluxe 2. Już patrzamy. Stereo chorus. Chorus oparty, drugi jest o CE1, czyli klasycznego chorusa. Stereo chorus flanger, który odnosi się do jakiegoś tam klasycznego efektu TC Electronics z 76 roku. Dalej jest SCF chorus i SCF flanger, które są, że tak powiem, rozwinięciem tej idei tego stereo chorus flangera, ale z dodanymi różnymi ciekawymi opcjami, więc to nie jest tylko tak, że tu są takie zwykłe, najzwyklejsze kostki władowane. Raczej jest tutaj szukanie wśród takich kostek troszeczkę bardziej rzadkich, jakby niespotykanych, takich troszkę dających więcej tych możliwości. Dodatkowo jeszcze mamy różne tutaj vibrata z chorusem połączone, oczywiście jest Univibe również i dodatkowo ten Univibe też można sobie w dwóch opcjach połączyć, bądź to właśnie z chorusem, bądź to jeszcze z dodatkowym vibratem, które zmienia też modulację tak jakby no nie tylko, kurczę, jak to opisać, bo to jest takie trochę tańczenie o śpiewaniu. No zmienia to, tak jakby strój gdzieś w tej modulacji się zmieniał, więc dodaje tak jakby no więcej tych składowych i jeszcze z takich normalnych rzeczy mamy tutaj phasera, więc tak naprawdę jest chorus phaser i flanger w wersjach takich troszeczkę jakby normalniejszych, podstawowych, które można wyciągnąć, plus te opcje są tak ze sobą pomieszane, że tak jakby łączą dwa te efekty w jedno. Ciekawą opcją jest również to, że każdy z tych efektów ma, znaczy nie, tutaj tutaj nie ma tap tempa, ale tutaj te dwa efekty, czyli zarówno modulacje, jak i delaye, do których zaraz sobie przejdziemy, mają wbudowane tap tempa, więc możemy sobie dzięki temu bardzo ładnie, synchronicznie z bębniarzem, z bębnem sztucznym, z metronomem te efekty utworzyć. Nie musimy szukać gdzieś tam gałką rate, gdzie jest ten timing, tylko można sobie to właśnie w ten sposób zadziałać. Tap tempo działa od 50 do 200 uderzeń na minutę. Całkiem sporo. Modulacja dodatkowo ma opcję taką, że możemy sobie użyć pętli efektów, w którą na przykład wepniemy swój przesterek, czyli ten przester mógłby być wpięty w ten efekt i wtedy wybieramy sobie również, czy jest on przed efektem, czy jest on równolegle z naszym efektem przesterowującym, czy jest on za efektem modulującym. No bo rzeczywiście czasami podłączenie na przykład phasera albo chorusa przed przester powoduje zupełnie inne możliwości kreowania brzmienia niż używanie tego po przesterze. Fajnie też, że jest ta opcja tego równoległego sygnału. To na pewno daje wiele możliwości, ale ja tych możliwości wszystkich tutaj akurat dzisiaj nie sprawdziłem, ale jest taka opcja. W momencie, kiedy jesteśmy w tej pętli efektów tutaj, to również ta gałeczka tweak po przejściu w taką opcję alternatywną po przytrzymaniu tego troszeczkę dłużej. Poczekajcie, tutaj pre-post parallel jest tak. Trzymam to, tutaj nam się zaświeca na żółto i wtedy ten tweak oznacza nam to, że ta opcja tej równoległości jest tak jakby gdzieś tam w tej głośności kontrolowana w troszeczkę inny sposób niż jest to w opcjach tutaj, kiedy jest to przed lub po, kiedy jest to po prostu głośność tego efektu. No, na pewno to ma ciekawy wpływ na to, jak można to poukręcać i co można z tym zrobić. Fajnie, że jest to tak rozbudowane w tak małej kosteczce. Więc jak mówię, 8 efektów, gdzie główne te modulacje, no nie ma tremola, tutaj są. Bardzo ciekawa opcja, jeżeli chodzi o połączenie tego wszystkiego. No i słuchajcie, no tak na przykład tutaj producent sam z siebie pisze, że można to połączyć w ten sposób, bo dodatkowo jeszcze może to być również rozdzielone
wychylaczem naszego sygnału na 2 sygnały, czyli możemy sobie wykorzystać to w opcji stereo. Zresztą tutaj nawet chyba jest stereofoniczny chorus, pierwszy chorus jest stereofoniczny, więc wtedy możemy grać sobie na 2 piece. No naprawdę fajnie to może nam zadziałać i fajnie to może różne rzeczy robić. Jeżeli już chodzi o drugi efekt, czyli o time core, tutaj mamy znowu 8 opcji różnych delayów. Znowu mamy tap tempo, który możemy sobie to tempo synchronizować oczywiście z naszym graniem. Gałka mix, gałka repeat, ale oczywiście jest też gałeczka time, którą możemy ukręcać nasze brzmienia. Tutaj mamy też narysowane to z przednutką, w całości, że tak powiem, nutki, w pół nutki i tak dalej. Więc dla klasycznego ustawiania oczywiście możemy szukać tego naszego odbicia gdzieś tam tym time'em, ale znowu łatwiej będzie to zrobić w opcji takiej, żeby robić sobie to tap tempem. Więc co, widzicie, nawet nam się będzie świeciła ta gałeczka jakoś tam specjalistycznie. Teraz chyba jestem w tej opcji, że się przełączyłem na tego alternatywa, bo chyba to przetrzymałem chyba to za długo. Tutaj znowu mamy do czynienia z takim przełączniczkiem. Mamy tutaj dodatkowo ten przełączniczek. Ten przełączniczek tutaj robi akurat to, że możemy sobie przełączyć pomiędzy opcją buferowaną bądź opcją na true bypassie. Kiedy jesteśmy na true bypassie, wyłączymy efekt, ucina nam się ogonek. Kiedy jesteśmy na tym buferowanym, kiedy wyłączymy efekt, zostaje nam ogonek, czyli mimo tego, że efekt już nie będzie na następne uderzenie działał, to co jeszcze się tam działo przed wyłączeniem, pozostanie nam. Bardzo fajna, przydatna funkcja, którą oczywiście wiele ludzi doceni i wiele ludzi będzie lubić, bo na przykład wyłączacie sobie to, nie wiem, na solóweczkę, a jeszcze ten dźwięk gdzieś tam się przestrzennie rozbija. Takie rzeczy są ważne i fajnie, że ten ogonek tutaj jest. Dodatkowo mamy taką możliwość, że w opcji, jeżeli jesteśmy tutaj sobie na środku, to możemy sobie zapisać dane brzmienie w urządzeniu. Jeszcze jedną funkcją jest tutaj 40-sekundowy looper, który pozwala nam na nagranie całkiem długiego. 40 sekund to jest całkiem sporo fragmentu, który możemy sobie oczywiście tam dublować i jest to jednoprzyciskowy looper, nie kilkuprzyciskowy, ale można się tego, podejrzewam, nauczyć bardzo szybko. Sam efekt oczywiście ma w sobie jakieś digitalne, czyli cyfrowe odzwierciedlenia cyfrowych, klasycznych efektów. Oczywiście również są tutaj odzwierciedlenia analogowego i taśmowego efektu. Oczywiście jest modulation delay, który też bardzo dużo ludzi lubi, czyli takie połączenie tego, że gdzieś tam w tych odbiciach robi nam się troszeczkę więcej bałaganu. Dodatkowo, jeżeli podłączymy to znowu w stereofonicznej opcji, to mamy możliwość tego, że nam się to rozbija w panoramie, ten delay będzie sobie gdzieś tam może latał, może jakieś ping-pongi można zrobić. Jest prosty reverb również, bo delay wywodzi się tak jakby z reverbów i mamy również oczywiście reverse delay, czyli taki odwracany, taki dziwny delay, który nie będzie tego robił do przodu, tylko do tyłu. Usłyszycie to, gdzieś tam tego reverse delaya też użyłem, oczywiście w miarę swoich możliwości, to wszystko tutaj starałem się Wam pokazać. Oba te efekty, zarówno w barwach czystych, jak i w barwach przesterowanych, moc świata i w ogóle wszystko, co jest potrzebne, to tutaj jest. Zabawy na dobre 2 lata, żeby to wszystko sobie tutaj ogarnąć i znaleźć swoje brzmienia, wykorzystywać je, zainspirować się czymś. Jak wiecie, ja zawsze propsuję efekty gitarowe, bo one inspirują do różnych ciekawych rzeczy. Kolejny efekt to już efekt rewerbowy. Słuchajcie, rewerby są to efekty, które są takie trochę jakby, tak na swój sposób można powiedzieć, traktowane po macoszemu, jeżeli chodzi o efekty gitarowe. Niesłusznie tak naprawdę, bo rewerb delikatny zawsze się gdzieś tam przydaje, o ile Boże, wiecie, w partiach takich metalowych raczej metalowcy wycinają ten rewerb i chodzi o to, żeby być jak najciaśniej i jak najbardziej tight. O tyle, jeżeli już chodzi o takie rzeczy właśnie jak
troszeczkę bardziej otwarte granie, nawet ciężkie, reverb bardzo się przydaje. Zarówno reverb, jak i delay są to też takie efekty, które dodają nam troszeczkę talentu. W odpowiednich sytuacjach potrafią fajnie wspomóc to, co gramy i jak gramy, więc no mówię, no są to takie efekty talent symulator. Tutaj znowu mamy 8 trybów. Znowu jest gałeczka tweak, która za chwileczkę się dowiemy tutaj z instrukcji oczywiście, co ona nam robi w danym przypadku. No jak to w przypadku rewerbu mamy gałeczkę decay, czyli to jaki ten rewerb jest, ile go jest, jak bardzo jest odsunięty, jak duże jest to pomieszczenie. Można też sobie zrobić to w postaci tego, że jeszcze dodatkowo mamy oczywiście gałkę volume. Znowu jest ten przełącznik, który robi nam albo ogonek, albo nam nie robi ogonka, albo sobie możemy zapisać swoje własne brzmienie. Jeżeli chodzi już o same efekty, no to ja tam nie chcę głowy wsadzać, tutaj chcę być z wami, moją głową. Mamy tak, room reverb, czyli symulację jakiegoś pokoju akustycznego, nie wiem, studyjnego i tak dalej. Hall reverb oparty na leksykonie 224, czyli jakąś tam halę, taką, że jest tego reverbu więcej. Plate reverb, czyli coś, co jest oparte o sztuczny reverb przy pomocy takiej wielkiej metalowej płyty, no bo stare rewerby były właśnie osiągane albo przez sprężynę, albo przez płytę. Dalej mamy dump reverb, który jest napisane, to jest huge i endless, czyli że on jest wielki i nieskończony, ciepły i organiczny, cokolwiek to ma nie oznaczać. Oczywiście jest shimmer w tym momencie musi być. Dodatkowo w opcji shimmera jeszcze oczywiście mamy coś, co na przykład w slow jest w dużo droższym efekcie, czyli w momencie, kiedy sobie trzymamy to ten guziczek, to zostaje nam, ten shimmer nam sobie zostaje, czyli możemy kontrolować, niby już jest wyłączony efekt, ale jeszcze ile będziemy sobie tam trzymać, to ten efekt będzie nam zapisywał ten efekt tego shimmera. No wiadomo, no shimmer no to jest taki już jeden z najnowszych rewerbowych efektów, jedna z takich najnowszych zabawek dla tych, którzy rewerbu używają. Tam się, wiecie, no dodają jakieś różne harmoniczne, dodają się jakieś oktawki, no dzieje się dużo. Shimmer jest bardzo fajnym efektem, bardzo pożądanym moim zdaniem i no bez shimmera w tym momencie jakby taki efekt powstał, to byłoby kiepsko, więc fajnie, że tutaj ten shimmer jest. Wiele osób być może nawet będzie chciało zakupić ten reverb, dlatego że właśnie jest shimmer, bo ich stary na przykład reverb tego shimmera nie ma. Oczywiście jest również spring reverb, czyli taki normalny, symulacja takiego normalnego efektu, jaki gdzieś tam mamy w główce gitarowej. I dwie ostatnie opcje, no to jest tremolo reverb i modulation reverb, czyli coś z dodanym właśnie jakimś tam tremolo, coś z dodanym jakimś takim hałasem chorusowo-flangerowym, czyli tak jakby dwa efekty w jednym. Ten efekt również jest stereo. Wszystkie te efekty przestrzenne, czyli ten delay i ten reverb mogą być również wykorzystywane w stereo na inpucie, czyli tak naprawdę mogą być wykorzystywane nie tylko do gitary, ale również na przykład do jakichś klawiszy, do syntezatorów i w stereo można wejść, w stereo można wyjść, nie trzeba psuć sobie sygnału, rozbić sobie to w panoramie. Każdy z nich razem z tym modulatorem, z tym chorusowatym jest taki, że może być stereofoniczny, czyli możemy użyć go jako rozbijacza do dwóch wzmacniaczy. Doda nam to na pewno 1000 do przestrzeni i będzie rewelacyjnie. Słuchajcie, efekty wykonane są bardzo solidnie. Efekty, no nie sądzę, ażeby się szybciutko popsuły. To wszystko jest, wiecie, w metalowych, konkretnych obudowach. Te przełączniki wydają się być całkiem spoko i myślę, że posłużą dużo. Użyłem jednego zasilacza do nich wszystkich. Bałem się, że będzie tak, że no nie będę mógł użyć na przykład zasilacza tego samego do tego przesterku, ale żadnych brumów, żadnych szumów, dzięki temu się tutaj nie pojawiły się te szumy, nic tutaj się takiego nie stało, co spowodowało, że musiałem użyć drugiego zasilacza. To wszystko jest na jednym zasilaniu. To zasilanie jest od chyba, nie wiem, 2 ampery mam, 9 V 2 ampery na daisy chainie, dało to radę.
to już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć tak naprawdę z grubsza. No bardzo fajna seria, bardzo, bardzo przydatne rzeczy. Fajnie, że w jednej kostce mamy kilka różnych efektów. Mając wszystkie 4 te efekty, cały świat stoi otworem przed nami. Tak naprawdę, jeżeli nie jesteście multi-efektowcami, jeżeli nie chcecie mieć tego w jakichś tam procesorach, tylko jesteście starymi kostkowiczami, bądź nowymi, młodymi kostkowiczami, ale lubicie to po prostu robić w ten starszy sposób, no to macie do czynienia z tym, że tutaj jest naprawdę wszystko. No bo może trochę brakuje tego tremola w tych modulacjach. W reverbach i w delayach nie brakuje zupełnie niczego. Dodatkowo mamy ten looper, więc naprawdę moim zdaniem spoko. Wykonanie, solidność, design, bardzo ładnie to wygląda. Całość testu wykonana jest na moim Rufie. Znaczy właściwie nie jest mój, ale na Rufie, który będzie ze mną przez rok, a jak się uda, to może i dłużej. Trochę sobie na tej gitarze pogram. Chciałem też wam tą gitarę pokazać. Już niedługo będzie jej test na kanale, więc dowiecie się też, co to w ogóle jest za instrument. Ruf Vinci z rozłączaniem cewek, z 2 pick-upami Fishmana, więc tutaj się będą działy rzeczy. Wszystko to jest podłączone do Labogi z przodu, do czystego kanału Labogi. Jeżeli słyszycie przester, to ten przester jest z tego tutaj Metalcora, więc nic tutaj nie jest spoza tej branży. Przed wami już, tam mi się grzeje kamera, więc przed wami już, szanowni państwo, te efekty. Posłuchajcie, oczywiście słuchajcie, no weźcie poprawkę na moje granie. Też wymyśleć 1000 różnych rzeczy tak od razu ad hoc, to nie jest takie proste. Postarałem się jak tylko mogłem. Tutaj wyłączam, żeby mi nie padło. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, dziękuję wszystkim za to, że oglądacie, dziękuję za to, że jesteście. Zostawcie fajnego komentarza, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj bez subskrypcji, niech to rośnie. Za chwileczkę będzie 29 000, miejmy nadzieję, że na 10-lecie uda się zrobić ze 35 000, postarajcie się. Dużo ludzi nie subskrybuje, zapraszam do tego, żebyście subskrybowali. Przypominam również o tym, że cały czas trwa konkurs Pokaż swój sprzęt, w którym namawiam was do tego, żebyście kręcili swoje filmiki. Nagrodą jest chociażby fajna kamerka od Zooma 4K, naprawdę konkretna kamera do nagrywania muzy, do puli nagród, poza tym co tam widzicie, też jest jakiś efekt delayowy i tak dalej, do puli nagród doszły również znakomite paseczki Szamanu polskiej produkcji. Ja już tutaj jednego używam, tak się fajnie złożył do koloru tej gitary, jakby po prostu był robiony na zamówienie, ale naprawdę konkretna robota, gruba skóra, konkretne metalowe zapięcia, fajnie to wygląda i myślę, że są to takie paski, że jak się już kupi raz, to już na całe życie będzie ten pasek. Przynajmniej no na razie tak to się prezentuje. Oczywiście również dziękuję za całe wsparcie patronite'owe. Nagroda dla patronów również jakaś tam zabawowa dla patronów jest, co miesiąc te rzeczy są. W tym momencie jest akurat gitara, którą może każdy patron sobie gdzieś tam mieć szansę zgarnąć. Patroni wiedzą o co chodzi, więc dziękuję wszystkim za to, że wspierają, dziękuję, że są ze mną. Lista patronów na końcu odcinka. Posłuchajcie już tego, co tutaj zapodałem, zagrałem. Zaczniemy oczywiście od przesteru, a potem różne inne choroby.
Bardzo, bardzo dziękuję za to, że dotarliście do końca odcinka. Możecie napisać Vinci w komentarzu, jeżeli tutaj dotarliście, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli napiszecie komentarz Vinci. Mam nadzieję, że efekty się spodobały, mam nadzieję, że no to, co tutaj zagrałem, też się spodobało, chociażby w jakimś tam w jednej opcji. Słuchajcie, no takie efekty zawsze będą gdzieś tam inspiracją i zawsze pozwolą wam na zagranie czegoś nowego, więc jeżeli jesteście znudzeni swoim graniem, jeżeli potrzebujecie inspiracji, to nie tylko ćwiczenia, jak wiecie, ja w tym momencie chodzę do Konrada na lekcje przez rok, będę chodził, do końca przyszłego roku będę chodził, ażeby się nauczyć grać lepiej, więcej, bardziej i fajniej. Natomiast no nie tylko w postaci lekcji, ale również dzięki efektom, dzięki takim rzeczom można też osiągnąć więcej ze swojego grania i można się zainspirować efektami właśnie, więc słuchajcie, no sprawdźcie, idźcie do sklepów, gdzie te efekty są, sami je sobie ograjcie, obejrzyjcie jeszcze różne inne filmy na ich temat, jeżeli was zainteresowały i uważam, że mogą być one efektami dla was. Jak zwykle dziękuję za obejrzenie całego odcinka, jak zwykle dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Jak zwykle na końcu również dziękuję wszystkim patronom, którzy są na liście, którą w tym momencie widać. Patroni kanału są to osoby, które spowodowały, że po pierwsze wszyscy oglądają odcinki bardzo, bardzo często, po drugie to jest moja praca, po trzecie ten kanał się bardzo rozwija, po czwarte jest fajna społeczność, po piąte poszedłem na te lekcje, właśnie też dzięki wam. Słuchajcie, no mega. Za każdym razem wam za to dziękuję. Jak zwykle również na końcu końcówka samochodowa bądź samolotowa, bo teraz trochę końcówek z niemieckiego Muzeum Samolotów, gdzie jest Concorde chociażby. I słuchajcie, no kręćcie te swoje końcóweczki. Gitara jest najważniejszą ze sztuk. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jutro kolejny odcinek się pojawi. Jak powiedziałem, też jest dużo wywiadów. W tym miesiącu dużo tych wywiadów. Jeden nawet po angielsku. Może właśnie jutro ten wywiad po angielsku. Trzymajcie się, pa! Do następnego razu. Grajcie na gitarach, ćwiczcie i kupujcie efekty gitarowe. Dobrze, że wziąłem szerokokątny obiektyw, bo mi się to nie zmieściło w kadrze, że to już jest chyba taki muscle car do wrestlingu jakiś, nie? No nie jest to małe w żaden sposób. To jest dobre 1,20 m wysokości, jak nie więcej. Detroit Diesel, Detroit Drag City. Tam w ogóle na półeczkach fajne też samoloty, fajne samochody. Kurde, raj wam powiem szczerze. Ale no tutaj taka rzędowa V6 poważnej wielkości. Fajnie. Podoba mi się. Przy okazji można sobie też zajrzeć niby pod takiego Mercedesa i pod tutaj różne rzeczy. Nie wiem, czy zejdziemy całe to muzeum dzisiaj, bo mam mało czasu, ale słuchajcie, no robi wrażenie. Kręćcie oczywiście swoje końcówki samochodowe. Z muzeów też mogą być.